Trenujesz coraz ciężej, wkładasz w swój trening mnóstwo energii, czasu, wysiłku, zwiększasz swoje tempa, zwiększasz objętość i nic. Twoje wyniki stoją w miejscu, bądź co gorsza, lecą w dół, a Twoja forma oraz Twoje odczucie zmęczenia coraz bardziej wzrasta. Brzmi znajomo? Dziś opowiem Ci o tym, jak prawidłowo zarządzać obciążeniem treningowym, kiedy rozpoznać, że przesadzasz, kiedy rozpoznać, że trenujesz prawidłowo oraz jak nie doprowadzić siebie do przetrenowania oraz długotrwałej kontuzji. Przetrenowanie, czy też ogólnie zbyt wysoka intensywność treningu to obecnie domena bardzo wielu ambitnych amatorów. Mamy coraz więcej czasu i możliwości na trenowanie, mamy coraz więcej narzędzi i mamy coraz więcej chęci do tego, aby poprawiać swoje wyniki. Często jednak próbujemy zrobić to niejako na skróty, bardzo szybko zwiększając intensywność, bardzo szybko zwiększając objętość, co nie zawsze kończy się dobrze. Pamiętajmy, że większość z nas jest jednak amatorami, to znaczy, że musimy łączyć swoją codzienność z tym treningiem. Co za tym idzie, obciążenia, których doświadczamy na co dzień, również są częścią tego, co zaburza naszą regenerację albo przynajmniej nie pozwala nam zaadaptować się do treningu. Dlatego kluczowe jest tutaj posiadanie pewnych subiektywnych oraz obiektywnych wskaźników, którymi możemy mierzyć nasze zmęczenie i które pomogą nam w porę zorientować się, że robimy zbyt wiele. Omówimy sobie tutaj wskaźniki te wewnętrzne, czyli te nasze odczucia, oraz wskaźniki obiektywne, wskaźniki zewnętrzne, które w porę pozwolą nam zorientować się, że coś idzie nie tak. Przede wszystkim, zaczynając od dosyć mocno subiektywnej rzeczy, po prostu w momencie, w którym czujemy się ciągle zmęczeni, to zmęczenie nie spada pomimo okresów odpoczynku, zmniejszenia objętości czy też zmniejszenia intensywności, a wyjście na każdy kolejny trening wiąże się z ogromnym wysiłkiem, jest to już sygnał alarmowy. Zmęczenie psychiczne nie jest tylko jednym z parametrów takiego lenistwa. Zmęczenie psychiczne jest realnym predyktorem tego, czy jesteśmy w stanie osiągnąć progres w naszej aktywności sportowej. Stąd też nie wolno lekceważyć takiego odczucia przewlekłego, chronicznego zmęczenia, które wiąże się często z apatią, z obniżeniem nastroju, z obniżeniem chęci do podejmowania aktywności fizycznej oraz wieloma innymi czynnikami, o których powiemy sobie zaraz. Pamiętajcie, że nastrój czy też chęć do wyjścia na trening może oczywiście zależeć od tego obciążenia codziennego, natomiast tutaj musimy sobie dać pewien próg. Jeśli odczuwamy zmęczenie psychiczne z powodu pracy, stresujących sytuacji i odczuwamy, że niekoniecznie chcemy wyjść na trening, tu jeszcze będzie to ok. Jeśli natomiast czujemy się już przez dłuższy czas mocno zmęczeni, czujemy, że jesteśmy ciągle senni, niezależnie od ilości odpoczynku, tutaj warto przemyśleć zmniejszenie naszych objętości. Następną sprawą odnośnie odczuwania, czy trenujemy zbyt mocno, czy trenujemy słabo, jest obniżająca się tolerancja zmęczenia. I tutaj warto użyć sobie takiej subiektywnej skali, którą nazywamy RPE, czyli subiektywna skala odczucia wysiłku. Zazwyczaj najczęściej stosujemy tutaj 10-stopniową skalę, którą macie możliwość oceny też w aplikacjach. O ile jednak ta skala w większości przypadków służy do oceny ciężkości wysiłku, czy na przykład pozostawania w odpowiednich strefach, to może ona służyć też do oceny poziomu zmęczenia, tego patologicznego zmęczenia. Jak zatem używać takiej skali? W momencie, w którym wychodzimy sobie na przykład na rozbieganie regularnie i odczuwamy tą intensywność wysiłku, powiedzmy na taką 3, maksymalnie 4, ale w przestrzeni czasu zamiast obniżać się przy tym samym tempie, bądź pozostawać takie samo przy tempie szybszym, jeśli to odczucie wysiłku znacznie się zwiększa, czyli powiedzmy to RPE rośnie do 5, 6, a my nie odczuwamy progresu, warto zastanowić się nad tym, czy jest tutaj sens jeszcze dokładania tego treningu, czy nie robimy zbyt dużo, bądź czy czynniki nasze wewnętrzne, czy też zewnętrzne nie są związane z jakimś rodzajem przetrenowania. Warto zatem używać regularnie tej skali, monitorując swoje treningi pod tym kątem,
Na przykład po zgraniu zegarka można zazwyczaj zaznaczyć za pomocą buźki, czy też za pomocą suwaka, jak ciężki był to trening w naszym odczuciu. I jeśli zauważycie, że taka tendencja jest negatywna, czyli tak jak wspomniałem, przy tym samym tempie bądź intensywności wysiłku poziom tego odczuwalnego wysiłku rośnie, bądź jeśli odczuwamy coraz większe zmęczenie na tym samym tempie, wtedy musimy wziąć pod lupę nasz trening i zobaczyć, czy nie robimy zbyt dużo. Kolejnym bardzo znaczącym wskaźnikiem jest oczywiście brak poprawy wyników, czyli w momencie, w którym dokładamy sobie intensywności na treningu, ale nasze wyniki nie idą do góry w trakcie naszych zawodów, czy też w trakcie kolejnych intensywnych sesji, to też jest sygnał alarmujący. Najczęściej świadczy to o tym, że bodziec zastosowany przez nas w treningu zbyt obciążył nasz organizm i nie spowodował adaptacji, a spowodował degenerację. Dlatego też od czasu do czasu monitorujmy swoje wyniki w kontekście tego, co robimy na treningu. Jeśli nasz trening wydaje się znacznie szybszy i zdaje się predysponować nas do lepszych wyników, a takich jednak nie osiągamy, warto również rozważyć to, czy nie robimy zbyt dużo. Następnym subiektywnym parametrem, który możemy odczuć w momencie, w którym robimy zbyt ciężki trening i jest go zbyt dużo, jest nasz sen, a mianowicie pogorszenie jego jakości. Nie chodzi tutaj o obiektywne wskaźniki tego snu, natomiast jeśli codziennie rano budzicie się już zmęczeni, czujecie się niewyspani niezależnie od ilości snu, którą sobie zaaplikowaliście, a dodatkowo na przykład często budzicie się w nocy, bądź jest Wam bardzo trudno zasnąć, może to być wskaźnik tego, że trenujemy zbyt ciężko. I pojawia się taki stan dosyć szybko, ponieważ nawet w przypadku ostrego zmęczenia wtedy nie jesteśmy w stanie szybko zasypiać. Czym innym jest to dobre zmęczenie po treningu, w którym czujemy, że wykonaliśmy dobrą robotę, nasz organizm chce się zregenerować i odczuwamy, że chcemy szybko zasnąć. Czym innym natomiast jest to przewlekłe, długotrwałe, patologiczne zmęczenie, które może spowodować, że nasze zdolności do wyciszenia się, nasze zdolności do takiego ograniczenia aktywności układu nerwowego będą znacznie mniejsze. I to zazwyczaj objawia się właśnie w pogorszeniu jakości snu. Dlatego też jest to jeden z takich czynników, o który zawsze pytam zawodników, jeśli przychodzą do mnie z kontuzjami przeciążeniowymi. Jakich natomiast parametrów, takich obiektywnych parametrów fizjologicznych możemy używać w celu monitorowania naszego zmęczenia? Do takich najczęściej stosowanych obecnie i najbardziej dostępnych ze względu na nasze zegarki, na to, że nosimy je już często przez cały dzień, są dwa wskaźniki. Tętno spoczynkowe oraz nasze HRV, czyli zmienność tętna. HRV mierzy odstęp po prostu pomiędzy poszczególnymi biciami serca, natomiast tętno spoczynkowe mierzy, jak szybko bije nasze serce w celu podtrzymania tych podstawowych funkcji życiowych. I tutaj uwaga, każdy z nas będzie miał inne to tętno spoczynkowe i inne HRV, natomiast powinno być ono mierzone przez dłuższy czas, aby mieć pewien punkt odniesienia. Mówi się o tym, że jeśli tętno spoczynkowe wzrasta powyżej 15%, to już może świadczyć o nadmiernym zmęczeniu organizmu. Podobnie, jeśli wasze HRV w okresie takim średniej tygodnia spadnie o około 15, nawet 20%, tutaj możemy już oczekiwać, że coś w naszym organizmie dzieje się nie tak. Uwaga jednak, nie jest to reakcja natychmiastowa i często może zależeć również od innych czynników. Przed snem na przykład wypity alkohol bądź duża ilość stresu będzie generowała nam również spadek HRV. Dlatego bardziej niż takie odczyty jednorazowe interesuje nas średnia oraz tendencja. Więc jeśli na przestrzeni dłuższego czasu będziemy widzieć, że nasze HRV spada, wtedy będziemy również wiedzieć, że coś z naszym organizmem dzieje się nie tak. Podobnie jest z tętnem spoczynkowym. O ile jest to parametr zależący od bardzo wielu czynników, na które mogą wpływać choroby, na które mogą wpływać stresujące sytuacje, to o tyle jego tendencja do podnoszenia się przez dłuższy czas jest dla nas negatywna. Kolejnym takim czynnikiem obiektywnym są też fazy snu, więc jeśli zaobserwujecie, że wasz zegarek czy wasze urządzenie do pomiaru snu pokazuje wam, że znacznie wzrasta ilość snu płytkiego, wzrasta ilość wybudzeń, a spada ilość snu REM oraz snu głębokiego, również jest to pewien sygnał alarmowy. Więc jeśli zauważycie u siebie taką tendencję, warto również przemyśleć, co mogło na to wpłynąć. Ponieważ tak jak wspomniałem, to nie tylko trening generuje taki stan, ale również inne sytuacje z naszego życia. Warto dosyć obiektywnie podejść do tego tematu,
no i rozpisać sobie ewentualnie, jeśli odczuwacie takie właśnie objawy. Kolejnym takim parametrem jest podwyższające się tętno wysiłkowe pomimo stosowania tej samej intensywności. I o ile lekki dryf tętna jest dopuszczalny, to o tyle jeśli biegniemy na przykład w strefie drugiej na prędkości powiedzmy 4,30 na kilometr, oczekujemy tego, że to tętno pozostanie stałe i będzie ewentualnie wahało się o te plus, minus 5%, może nawet 3 do 5%. Jeśli obserwujemy natomiast stały wzrost tętna, pomimo zastosowania tego samego jednostajnego wysiłku, tutaj jest to również dla nas taki sygnał, że z naszym organizmem może dziać się coś nie tak i warto by przemyśleć tą intensywność treningu. Czy istnieje zatem jakiś sposób, aby zapobiec takiemu przetrenowaniu? Czynniki, które wymieniłem, są takimi, które możemy zauważyć u samych siebie dosyć szybko na nie zareagować. Natomiast najlepiej byłoby, gdyby do takiego czegoś nie doszło. Jest kilka tutaj zasad, którymi możemy się kierować i ja Wam wymienię takie 3 uważane przeze mnie za najlepsze i za takie, które możecie z łatwością zastosować w swoim treningu. Są to zasada 80-20, zasada 10-15% oraz acute to chronic workload ratio. I już tłumaczę, o co chodzi. Jeśli trenujecie wytrzymałościowo, na pewno spotkaliście się z tym określeniem, magicznym określeniem treningu w strefie drugiej. I o ile jest mnóstwo określeń stref, ja będę się tutaj odnosił do 5-strefowego podziału wysiłku, to o tyle rzeczywiście większość naszego treningu, te 80%, powinno być wykonywane w strefie pierwszej bądź drugiej, a więc do progu tlenowego. Jeśli Wasz rozkład obciążeń jest znacznie bardziej zaburzony niż to, czyli jest to w skrajnych przypadkach, które widziałem u swoich pacjentów, nawet 50/50, czyli powyżej 50% są w tej strefie bardzo intensywnej, powyżej strefy drugiej, to już możecie oczekiwać, że prosicie się o kłopoty w bardzo krótkim terminie. Dlatego też szczególnie u początkujących większość tego tempa czy większość wykonywanych treningów powinna zawierać się w strefie tej drugiej. Nawet powiedziałbym, że u bardzo początkujących powinno być to nawet 90 do 95% wysiłku. I tutaj możemy określić również nie tylko to poprzez tętno, czy nie tylko poprzez moc, ale również poprzez tą skalę RPE. Dlatego w takiej skali RPE staramy się trenować do 4, maksymalnie w niektórych przypadkach do 5 przez większość naszego czasu. Pozostałe treningi przeznaczając na treningi interwałowe, biegi ciągłe, czy też na treningi z prędkością maksymalną. Taki rozkład pozwoli Wam z grubsza, można powiedzieć, uniknąć przetrenowania. Kolejna zasada, czyli zasada 10%, odnosi się do zwiększania objętości z tygodnia na tydzień. Tutaj mówi się o tym, że taką bezpieczną objętością do zwiększenia jest mniej więcej 10% bądź 15% w przypadku bardziej zaawansowanych osób z tygodnia na tydzień. Dlatego przykładowo, jeśli jednego tygodnia przebiegliście 50 km, następnym nie powinna ta objętość wzrastać powyżej 55 km. Tutaj jednak uwaga, ta zasada ma nieco mniejsze zastosowanie do osób doświadczonych, które już bardzo długo trenują wytrzymałościowo i dla których w przeszłości mieliśmy znacznie wyższe objętości średnie tygodniowe. Dlatego tutaj również kierujemy się pewnego rodzaju średnią i ta średnia objętość nie powinna właśnie wzrastać o te 10 czy 15%, ponieważ na przykład ja zaczynając swój sezon biegam około 50-60 km w tygodniu, natomiast w następnych tygodniach potrafi wzrosnąć to już do 80 czy też 90 bądź 100 km w dosyć szybkim tempie. Natomiast mam dosyć spore doświadczenie z poprzednimi moimi przygotowaniami, co też generuje u mnie dostosowania w organizmie, które predysponują mnie do nieco szybszego przyrostu objętości. Natomiast ogólna zasada to jest te 10%. I teraz chyba najważniejsza, taka, która sprawdza się w większości przypadków, to jest tak zwany acute to chronic workload ratio, czyli inaczej stosunek obciążenia tego ostrego obciążenia z ostatniego tygodnia do obciążenia z ostatnich 4 tygodni. Jest on banalnie prosty do zastosowania, czyli możemy tutaj podzielić sobie przykładowo objętość godzinową z tego tygodnia przez średnią objętość godzinową 4 ostatnich tygodni. I jeśli ten wskaźnik zawiera się pomiędzy 0,7 a 1,2, 1,4 w niektórych przypadkach,
Jest to bardzo dobry zakres, który gwarantuje nam, że będziemy stopniowo progresować, a nie będziemy regresować z powodu wysiłku. Warto stosować sobie go co jakiś czas, natomiast większość aplikacji, które stosujemy do monitorowania naszego treningu, umożliwia już automatyczne wyliczanie. Więc jeśli korzystacie na przykład z Training Peaks albo korzystacie z Garmin Connect, aplikacji Suunto czy aplikacji Polara, wszystkie one mają już takie algorytmy, które automatycznie pokazują Wam, czy znajdziecie się w dobrej strefie treningowej. I teraz uwaga, zarówno zbyt niski poziom poniżej 0,7, jak i zbyt wysoki poziom powyżej 1,5 stanowią dla nas czynnik ryzyka kontuzji. Dlaczego? Dlatego, że zbyt niskie obciążenie, to krótkoterminowe, może nam degenerować nasze możliwości adaptacyjne do uprawiania danego wysiłku. Dlatego też nie powinniśmy przed zawodami rezygnować całkowicie z treningu bądź zmniejszać jego objętości totalnie i znacząco w stosunku do tego, co było poprzednio, ponieważ nasz organizm reaguje cały czas na bodźce, które mu podajemy, więc warto poruszać się w tym optymalnym zakresie. Wskaźnik powyżej 1,5 wskazuje nam bardziej na to, że tutaj możemy mieć do czynienia z kontuzjami przeciążeniowymi, z zespołem przetrenowania czy innymi niebezpiecznymi sytuacjami, które wynikają z takiego typu podejścia. Dlatego też ten wskaźnik polecam jako chyba najlepszy dla monitorowania swojego własnego procesu. I teraz jeszcze jedna sprawa, jeśli jesteśmy bardziej początkujący, powinniśmy poruszać się bliżej tej dolnej granicy, jeśli jesteśmy bardziej zaawansowani, możemy poruszać się przy tej granicy górnej. Oczywiście istnieje znacznie więcej objawów takiego przetrenowania, czy też objawów tego, że zaczyna się dziać coś niedobrego. Będą to powtarzające się kontuzje, będą to, tak jak wcześniej wspomniałem, zaburzenia funkcji fizjologicznych, czasami będą to również zaburzenia przyswajania energii, zaburzenia krwi, czyli na przykład ograniczenie wchłanialności żelaza i wiele innych. Do najgorszych mógłbym zaliczyć z naszego fizjoterapeutycznego punktu widzenia złamania zmęczeniowe oraz przewlekłe kontuzje przeciążeniowe, czy też zespół REC. Dlatego pamiętajcie, że trening ma dla nas być przede wszystkim zdrowiem, dlatego trening ma dla nas być przede wszystkim radością i nie powinniśmy tutaj przesadzać, a czasem mniej znaczy lepiej. I dlatego powinniście skupić się też oprócz samego treningu na regeneracji oraz na prawidłowym jego monitorowaniu. A jeśli już przydarzy się Wam jakaś kontuzja, czy też zespół takiego zmęczenia, przetrenowania, chcielibyście przywrócić swój trening i zdrowie na właściwe tory, zapraszamy Was do Symferii, gdzie wielodyscyplinarnie zajmiemy się Waszym problemem i jednocześnie nie bojąc się o to, że zakażemy Ci aktywności całkowicie. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że będziecie od tej pory zdrowo i efektywnie ćwiczyć, pamiętając o szacunku dla własnego organizmu. Jeśli podobał Ci się ten materiał, rozważ proszę wsparcie na Patronite. Dzięki temu tego typu treści będą mogły powstawać częściej oraz będą coraz lepsze. Zasubskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, czy kiedyś Tobie zdarzyło się przesadzić z treningiem i do zobaczenia w kolejnych materiałach.